Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność zamówienia oraz kompletność zestawu. Do montażu systemu przesuwnego naściennego potrzebne nam będą wiertarka i opcjonalnie wiertła do drewna lub betonu, wkrętarka i zestaw wkrętów, bitów, nożyk, miara, ołówek, poziomica długa lub krótka. Przyda się także młotek. Po rozpakowaniu pudełka sprawdźmy zgodność jego zawartości. W zestawie mamy uchwyt do szyny, szynę, prowadnicę główną, maskownicę główną, domykacz do systemu szklanego przesuwnego, stopery, dystanse do różnej grubości szkła, pochwyt, uchwyty do tafli szklanej, zaślepkę prawą i lewą z systemem montażowym, wózki ze śrubą mocującą, prowadnicę dolną. Przystępujemy teraz do montażu systemu przesuwnego. W naszym wypadku odmierzamy od podłoża 210 cm i na tej wysokości odmierzamy 2,5 cm do zewnętrznej strony otworu drzwi. Następny element naszego montażu to zamontowanie uchwytu do szyny. W tym celu przykładamy ją do ściany, zaznaczamy ołówkiem miejsca, w których będziemy nawiercać otwory pod kołki montażowe. Pamiętajmy o dokładnym wypoziomowaniu naszej szyny. Kolejny etap prac to zamontowanie szyny w uchwycie. Jak widać, oba elementy są tak wyprofilowane, że montaż polega na zatrzaśnięciu szyny do uchwytu przymocowanego do ściany. Do zamontowania obu elementów potrzebne będą nam dwie osoby. Przy użyciu klucza inbusowego FI5 przechodzimy do rozkręcenia zacisków, które zostaną zamontowane na tafli szklanej naszych drzwi. Po rozkręceniu zacisków zdejmujemy warstwę ochronną z taśmy dwustronnej. Przyklejamy nasze dystanse. Zwróćmy uwagę, aby prawidłowo je przykleić. Węższa część dystansu powinna znaleźć się przy taśmie dwustronnej. Podobną czynność wykonujemy przy pozostałych trzech elementach zacisku. Prawidłowo zamontowane elementy wyglądają tak. Przed założeniem zacisków na taflę szkła należy ją odtłuścić. Kiedy już przygotujemy szkło do montażu, odmierzamy 25 mm z jednej strony i tyleż samo z drugiej strony. Odległość 25 mm to początek naszego zacisku. Zacisk skręcany jest 4 śrubami. Dokręcenie śrub musimy robić z wyczuciem. Najpierw dokręcamy śruby wewnętrzne. Wszystkie 4 śruby dokręcajmy stopniowo. Raz jedną, raz drugą, raz trzecią, raz czwartą i powróćmy do pierwszej i tak po kolei wszystkie 4 śruby na naszym uchwycie. Według instrukcji śruby powinny być dokręcone z siłą 18 kN. Przy montażu naszych zacisków pamiętajmy, aby wcięcie w krawędzi zacisku było zamontowane do wewnętrznej strony drzwi. W to wcięcie wsuniemy śrubę od wózka. Wózki montujemy w ten sposób, aby ścięta krawędź plastiku wychodziła na zewnątrz. Za pomocą tego trzpienia łączymy wózek z domykaczem. Trzpień należy zablokować pierścieniem Segera. W tym celu ściskamy delikatnie nasz domykacz, a pierścień umieszczamy w gnieździe trzpienia. Prawidłowo zmontowany wózek wygląda w ten sposób. Przechodzimy teraz do montażu uchwytu domykacza. Do plastikowej obudowy wkładamy 2 śruby, a następnie całość montujemy w listwie. Następnie do szyny wprowadzamy wózek z domykaczem. Analogicznie zmontowany wózek z domykaczem wsuwamy do listwy z drugiej strony. Teraz możemy przystąpić do zamontowania naszej szklanej tafli.
Na naszej szybie zamontowane są zaciski. W wycięcia zacisków wprowadzamy śrubę, która jest zamontowana do wózka. I w tym momencie nasz system już podróżuje po szynie, ale to jeszcze nie koniec naszego montażu. W tym momencie należy dokręcić śruby do wózka, tak aby zabezpieczyć nasz system jezdno-prowadzący. Nakrętkami możemy także regulować poziom naszej szklanej tafli. Teraz przychodzi czas na zamontowanie stoperów w szynie. Stopery umieszczamy w szynie, następnie domykamy drzwi i w tym miejscu dokręcamy je kluczem. Kolej na zamontowanie dolnego prowadzenia szyby. Ma ono regulację do 3 grubości szkła 12, 10 i 8 mm. Wypustki naszego plastiku muszą trafić w wycięcia w prowadnicy. Wciskamy je i możemy przystąpić do montażu. Przy zamkniętych drzwiach ustawiamy dolną prowadnicę na podłodze. Zaznaczamy miejsce jej ułożenia. Następnie przytwierdzamy do podłoża. W naszym przypadku są to panele, więc używamy tylko wkrętów do drewna. Kolejnym etapem naszego montażu jest zamontowanie zaślepek. W tym celu ołówkiem zaznaczamy, w którym miejscu zamontowaliśmy stopery. Następnie poluzowujemy śruby i przesuwamy je w bok. Wszystko po to, aby dużo łatwiej było nam dokręcić wkręty naszych zaślepek. Jeden z ostatnich elementów naszego montażu to zamontowanie maskownicy. Po zamontowaniu maskownicy nasze stopery przesuwamy do pozycji wyjściowej i przykręcamy do szyny. Na koniec montujemy pochwyt w otworze naszych drzwi.